Have you ever had a time in your life where you saw or experienced the same event as someone else, but you two had totally different responses? Czy zdarzyło wam się kiedyś tak, że mieliście jakieś doświadczenie albo byliście świadkami jakiegoś wydarzenia wespół z kimś innym, ale wasza reakcja na to wydarzenie była zupełnie odmienna? A few years ago, on Christmas, I thought it was a good idea to buy my daughters a present. I kilka lat temu z okazji Świąt Bożego Narodzenia pomyślałem sobie, że swoim córkom kupię szczególny prezent. I thought they're old enough, I thought it was time for them to have a four-wheeler. Pomyślałem sobie, że są na tyle duże, że mogę im kupić taki większy samochodzik, który mogą sobie jeździć. Here's a picture of it. That's my daughter Gracie, she's the oldest. And Christmas morning, I was so excited. I was ready to wake up and to give them this wonderful gift. I kiedy nadszedł ten czas wręczania prezentu, byłem bardzo podekscytowany, że mogę dać im taki wyjątkowy prezent. We woke up, we went outside. Gracie was so excited to jump on it. She got her helmet and we started it up. No i wyszliśmy na zewnątrz. Gracie była bardzo podekscytowana, włożyła swój kask, uruchomiła. And she hit the gas and took off. Nacisnęła na pedał gazu i ruszyła do przodu. Barely missing a tree as she took off. O mały włos nie uderzyła w drzewo, ale jakoś jej się udało. But soon found out she was going a little bit too fast, so she turned. Ale jechała zbyt szybko i nagle wykonała taki gwałtowny skręt. Sorry, I'm laughing at my wife because she didn't know I was going to tell this story. She turned and the thing just flipped. I zrobiła zbyt gwałtowny skręt i nagle cały ten samochodzik się po prostu przewrócił. And it flipped with Gracie on it and it was just tumbling like this. No i się przewrócił i tak zaczął się toczyć i z moją córką w środku. And of course Gracie was a little hurt, but she was fine. Gracie była troszkę pobijana, ale nic jej się nie stało. We got there, we set it up right, we got her back on it and she was excited to take off again. Ale kiedy się go pozbierała, otrzepała, to znowu wsiadła na ten samochodzik i była gotowa znowu dalej jechać. So there I was. I ja sobie tak spatrzyłem. The proud dad. Because my daughter was tough enough to ride this four-wheeler, to wreck it, and to get back on again. A ja patrzyłem na nią z dumą, taki dumny tata. Oto moja córka jest na tyle już duża, że może sama jechać takim małym samochodzikiem, może nawet się rozbić, pozbierać i jechać dalej. I was so proud, I was so excited because my daughter was this tough farm girl, redneck, that was going to just wreck it and jump back on. Ja byłem dumny, bo moja dziewczyna, taka prawdziwa dziewczyna wychowana na wsi, potrafi rozbić się, wstać, otrzepać i jechać dalej. And I look over to my wife to just go, did you see that? Ja popatrzyłem na swoją żonę i mówię, widziałaś to? And she had tears streaming down her face. A ona patrzyła na to ze łzami, po prostu łzy ciekły jej po twarzy. And she looked at me and she said, I knew this would happen. Patrzyła i mówi, wiedziałem, że tak będzie. And she stormed off into the house. I pobiegła do domu. We saw the same event. Patrzyliśmy na to samo. But we had totally different responses. Ale nasze reakcje, nasze odpowiedzi były zupełnie inne. Today, as we're continuing the story of Christmas, a dzisiaj kontynuujemy słuchanie historii bożonarodzeniowej. We come across one such passage, and it's from Matthew 2. I dzisiejszy fragment, który będziemy dzisiaj czytać, to fragment z Ewangelii Mateusza z 2 rozdziału. And it's Matthew 2, 1 through 12, and Adam's going to read it for us. Ewangelia Mateusza, 2 rozdział, wiersze od 1 do 12. Gdy Jezus urodził się w Betlejem w Judei, za rządów króla Heroda, do Jerozolimy przybyli mędrcy ze wschodu. Dowiadywali się oni, gdzie jest ten nowonarodzony król Żydów, bo zobaczyliśmy wschód jego gwiazdy i przybyliśmy złożyć mu hołd. Gdy król Herod o tym usłyszał, przeraził się, a z nim cała Jerozolima. Zgromadził zatem wszystkich arcykapłanów oraz znawców prawa i zaczął ich wypytywać, gdzie miał się urodzić Chrystus. W Betlejem Judzkim odpowiedzieli, zgodnie ze słowami proroka. I ty, Betlejem, ziemia judzka, wcale nie jesteś ostatni wśród książęcych miast Judy, bo z ciebie wyjdzie władca, który będzie pasł mój lud Izraela. Wtedy Herod wezwał potajemnie mędrców i dokładnie wypytał się o czas pojawienia się gwiazdy. Następnie posłał ich do Betlejem z takimi słowami. Idźcie, odszukajcie to dziecko, a gdy je znajdziecie, donieście mi o tym, bo ja też chciałbym tam się udać i złożyć mu hołd. Po wysłuchaniu króla mędrcy ruszyli w drogę, a gwiazda, której wschód zauważyli, wytyczyła im szlak, aż stanęła nad miejscem przebywania dziecka.
Na widok gwiazdy w tym położeniu ogarnęła ich wielka radość. Weszli zatem do domu, spotkali tam dziecko wraz z jego matką Marią, upadli przed nim w pokłonie, a następnie wyjęli swe skarby. Złożyli mu w darze złoto, kadzidło i mirrę. Ostrzeżeni we śnie, aby nie wracać do Heroda, wrócili swoje strony inną drogą. What we come across today in chapter 2 is some different people or groups of people. And what we're going to find is that these different people have drastically different responses to the baby Jesus. I kiedy czytamy tą historię, to odkrywamy w tej historii różne grupy ludzi, które w zupełnie różny sposób reagowały na pojawienie się Chrystusa. Pretty much today, in today's culture, we see people responding to Jesus in very much the same way. I kiedy patrzymy na współczesny świat, to okazuje się, że ludzie dzisiaj w podobny sposób reagują na Jezusa. As we look at these different responses to Jesus, I want to encourage you to identify how you have responded to Jesus in the past and to consider whether you need to maybe change your perspective. I kiedy będziemy tak się przyglądać tym różnym reakcjom na osobę Jezusa, to chciałbym każdy z nas zastanowić się na tym, w jaki sposób my w przeszłości reagowaliśmy na tę osobę i być może czy potrzebujemy zmiany w swoich odpowiedziach i swoich reakcjach. The first person that we're introduced to is King Herod. I pierwsza osoba, o której będziemy mówili, to król Herod. Matthew tells us in verse 1 that Jesus was born during the time of Herod. W Ewangelii Mateusza czytamy, że Jezus narodził się w czasach króla Heroda. He then tells us in verse 3 that when Herod heard about the Magi who had traveled so far to see the King of the Jews, he was disturbed. I czytamy, że kiedy do Heroda przybyli mędrcy i opowiedzieli mu o nowonarodzonym królu, to król był przerażony. See, Herod knew that he was not the rightful heir to David's kingdom. Ponieważ Herod wiedział, że on nie jest tak naprawdę prawowitym następcą tronu Dawida. So when he heard the Magi's announcement that they were seeking the one born king of the Jews, A więc kiedy on usłyszał, że mędrcy ze wschodu szukają nowego króla Żydów, he was enraged by the thought of someone sitting on his throne other than him. to był wściekły na samą myśl, że ktoś chce zająć miejsce na jego tronie. We know from other parts of the Bible and other historical documents that Herod was just not a nice guy. I wiemy z innych części Biblii, a także z innych dokumentów historycznych, że Herod to nie był taki przyjemny facet. He was even referred to in some documents as the Jewish Nero. Niektóre dokumenty określają go jako żydowskiego Nerona. Because of his jealousy for power and his uncontrollable suspicion to others for his throne. Ponieważ był zazdrosny, jeżeli chodzi o swoją władzę i bardzo podejrzliwy. Herod was a ruthless murderer who killed his wife, her two brothers, and even 3 of his own sons. Herod był bezlitosnym mordercą. Zamordował swoją własną żonę, jej 2 braci, a także 3 swoich synów. Because he suspected them of treason, of wanting what he had. Ponieważ podejrzewał ich o zdradę i o to, że próbują spiskować, aby zająć jego miejsce na tronie. See, Herod was neither a Jew nor a king. Wiecie, tak naprawdę Herod nie był ani Żydem, ani królem. He was an Edomite. Był Edomitą z pochodzenia. Who had been given the throne of David by the Roman Empire. I otrzymał tron Dawida od Rzymian. And he fought, and he clawed, and he held so tightly to what he had. I on dlatego ze wszystkich sił próbował ten tron zatrzymać. And so for a man like Herod, who was incredibly paranoid and ruthlessly protective of his position, I właśnie dlatego był tak bardzo paranoiczny, jeżeli chodzi o swój tron i swoją władzę i tak bardzo bał się utracić. finding out from the Magi that this child who was from the line of David had been born, A więc kiedy dowiedział się, że narodziło się dziecko z rodu Dawida, he had no problems in killing a child. to nie miał problemu z tym, aby zacząć spiskować i knuć, jak to dziecko zabić. Matthew tells us that because he was disturbed, he himself was known as king of the Jews. How can this baby be king of the Jews? I zaczął zastanawiać się, jakim prawem to dziecko, skoro on jest królem Żydów, jakim prawem to dziecko ma być uznawane za króla. There's only one king, Jest tylko miejsce dla jednego króla. and that was Herod. I to And miał there być was no Herod. room for another. I nie było miejsca dla nikogo innego. So he felt threatened. A więc czuł się zagrożony. Herod liked his life and the way it was.
Herod lubił swój styl życia i to, jak to życie wyglądało. And he had no intention of bowing down to anyone else. I nie miał najmniejszego zamiaru, aby oddać pokłon komukolwiek innemu. Sadly, there are many people today who respond to Jesus in this way. I to jest smutne, że współcześnie jest wielu ludzi, którzy reagują na Jezusa w podobny sposób. These people don't want to believe in God. Ci ludzie nie chcą wierzyć w Boga. And they are passionately against any sort of religion. I są przeciwni jakiejkolwiek religii. And the idea that Jesus is the savior of the world is nothing to them. I pomysł, że Jezus może być zbawcą świata, dla nich nic nie znaczy. And they put down those who believe and the whole idea of Jesus. A więc oni zdecydowanie odrzucają Jezusa i wszelką formę religii. However, if we look deep inside these types of people, Jednak kiedy przyjrzymy się tym ludziom bliżej, the reality of it is they just don't want to give up control. to często okazuje się, że ich problem polega na tym, że oni nie chcą oddać poczucia kontroli. They don't want to admit that they're sinners. Nie chcą przyznać się, że są grzesznikami. They don't want to submit to God's way. Nie chcą się poddać Bogu. They want to be in control and they want to do things however they want. Chcą mieć kontrolę i robić rzeczy po swojemu. These people are threatened by Jesus because he demands first place in their lives. I ci ludzie czują się zagrożeni przez Jezusa, ponieważ kiedy Jezus pojawia się w naszym życiu, to On oczekuje pierwszego miejsca. And these people would rather die than give up control. I ci ludzie raczej umarliby, niż oddali panowanie komukolwiek innemu nad swoim życiem. The second group of people that we're going to talk about today are the chief priests and the teachers of the law. I drugą grupą ludzi, o których będziemy dzisiaj mówili, to są przywódcy religijni. You know, although Herod was the king of the Jewish people, he didn't know what scripture said about the promised Messiah. I to ciekawe, że chociaż Herod był przywódcą, był królem Żydów, to tak naprawdę nie miał pojęcia, co Pisma mówiły na temat przyjścia Mesjasza. So he asked the religious scholars of the land, and they were easily able to give him an answer. A więc poprosił religijnych przywódców, naukowców swoich czasów, aby udzielili mu odpowiedzi. As could most Jews who were eagerly anticipating being freed from this Roman rule. I to ciekawe, bo oni wszyscy oczekiwali na przyjście Mesjasza, który ich wyzwoli spod panowania Rzymian. Freed by the coming Messiah. I to właśnie Mesjasz miał ich uwolnić. The priests and the teachers of the law quoted Micah 5:2 to King Herod, informing him that the Messiah would be born in Bethlehem. I ci przywódcy religijni przyszli do niego i zacytowali proroctwo z księgi Michała z 5 rozdziału, mówiąc, że ten nowy król ma się narodzić w Betlejem. Interestingly, though, we find that although the chief priests knew the prophecies and they knew about the promised Messiah, they made no effort to seek him out. I to ciekawe, że chociaż arcykapłani, którzy przyszli, znali proroctwa i wiedzieli, gdzie ma się narodzić Mesjasz, to osobiście nie byli zainteresowani tym, aby go spotkać i znaleźć. Even when a large caravan of foreigners arrived, announcing that they believed that the Messiah had been born, I chociaż nawet ci obcokrajowcy, ci mędrcy przyjechali do Jerozolimy, szukając nowego króla, tego nowego Mesjasza, który się urodził, oni nie byli nim zainteresowani. they didn't go with the Magi to see if they knew what they were talking about. Oni wiedzieli, kogo szukali mędrcy, ale nie pojechali razem z nim, aby oddać mu pokłon. They didn't ask around the city to find out if any special birth had taken place. Nie zaczęli rozglądać się i pytać się, czy jakieś szczególne dziecko się narodziło w okolicy. They didn't pray and ask God if they had just missed something. Nie modlili się, pytając Boga, Boże, czy coś przegapiliśmy? We aren't told of any responses that they had. Nie czytamy o jakiejkolwiek reakcji, odpowiedzi z ich strony. And so what we can assume and what it appears is that they were completely indifferent to what was happening. A więc możemy zakładać, że tak naprawdę oni byli zupełnie obojętni wobec tego, co się działo. It's easy to see, especially at this time of year, that most people respond like the chief priests and the teachers of the law. I łatwo jest zauważyć, szczególnie o tej porze roku, że wielu ludzi reaguje w taki podobny sposób, jak kapłani i uczeni w Piśmie. We live in a place where most people know about Jesus. Żyjemy w miejscu, gdzie większość ludzi wie o Jezusie. Many people either grew up in church or have family who did. Większość ludzi, z którymi się spotykamy, albo wyrastała w kościele, albo ma rodziny, które regularnie chodzą do kościoła. And even if they don't have much church background, they know the basic message of Christianity. I nawet ci, którzy do kościoła często nie chodzą, to nawet ci z nas znają ogólnie przesłanie chrześcijaństwa. And whether or not they believe it or not,
If you were to ask them who Jesus was and why he died on the cross, they could give you a fairly accurate answer. I nawet jeżeli w to nie wierzą, to gdyby zapytać ich, kim był Jezus i po co umarł na krzyżu, to wielu ludzi udzieliłoby poprawnej odpowiedzi. However, for most people, jednak dla większości z ludzi this news, this story, this child has no consequences for them personally. Dla większości z ludzi ta wiadomość, ta historia, to dziecko nie ma większego znaczenia. They know it, but it Znają doesn't historię, mean anything. ale ta historia nic nie znaczy. What a tragedy it is to fall into this category. I co za tragedia znaleźć się właśnie w tej kategorii ludzi. How sad to exchange Christmas cards and gifts and to decorate trees and houses, to go to Christmas parties, to sing Christmas carols. Jaka to jest tragedia, kiedy wymieniamy się kartkami świątecznymi, dajemy sobie prezenty, śpiewamy kolędy, dekorujemy choinki. Even go to a Christmas service in church. Nawet możemy być na nabożeństwie w kościele And świątecznym. still not experience the true meaning of Christmas. Ale ciągle przegapić i doświadczyć tego prawdziwego sensu świąt Bożego Narodzenia. So many people go through the right motions. Tak wielu ludzi robi właściwe rzeczy, But they are so far from knowing who Jesus really is. ale tak naprawdę nie mają pojęcia o tym, kim tak naprawdę jest Jezus. Christmas is such a wonderful and happy time. A Boże Narodzenie to jest taki szczególny i radosny czas. But the sad part about Christmas is some people never truly experience the meaning. Ale smutna strona tych świąt jest taka, że wielu ludzi tak naprawdę nie doświadcza ich prawdziwego znaczenia. Some react with hatred and hostility like King Herod. Niektórzy reagują z nienawiścią i wrogością, tak jak król Herod. While others are just completely indifferent to the fact. A inni z kolei są zupełnie obojętni. This is a dangerous place to be. I to jest niebezpieczne miejsce, jakie można się znaleźć. Because I think these people are doing all the right things. Ponieważ ci ludzie robią dobre, właściwe rzeczy, But they're completely missing the point. ale przegapiają to, co jest sednem. The last group of people that we find in Matthew 2 I ostatnia grupa, którą znajdujemy w Ewangelii Mateusza w 2 rozdziale, are the Magi from the East. to są mędrcy. These men were probably leading figures in the religious court of their country. Ci ludzie prawdopodobnie byli przywódcami religijnymi, którzy pochodzili z dalekich krajów. Who used a variety of methods in what they did. I oni posługali się wieloma metodami w swoich badaniach, such as astrology or magic or other means. tak jak astrologia czy magia. Apparently they had been exposed to Old Testament prophecies at one point. I prawdopodobnie musieli gdzieś przynajmniej słyszeć o proroctwach Starego Testamentu. And these men left their homes, their families, and at great expense traveled hundreds of miles in search of the Christ child. I ci ludzie opuścili swoje domy, widząc gwiazdę, która ich prowadziła, aby pójść do nieznanego kraju i znaleźć to dziecko, które się urodziło, nowego króla. Because what we know and what we believe is that on Christmas God gave us the light. Ponieważ my wierzymy i to, o czym jesteśmy przekonani, to to, że Bóg dał nam prawdziwe światło. A light in a dark and hopeless world. Że w święta Bożego Narodzenia przypomina o tym, że Bóg dał nam światło w ciemnym i beznadziejnym świecie. You see, this child, this gift brought with it the joy and the peace and the hope that we have. I to dziecko swoimi narodzinami przyniosło nam radość, nadzieję i wszystko, co dobrego mamy. And he draws people to himself. And all we can do in response is to worship. I to dziecko zaprasza nas do siebie, a jedyne, co my możemy zrobić, to przyjść i oddać mu chwałę. The Magi worshipped Jesus. Mędrcy przyszli i oddali cześć, oddali hołd Jezusowi. They sacrificed their time, Poświęcili swój czas, left their homes and traveled a great distance through rough land. Opuścili swoje domy i podróżowali długi dystans, aby dotrzeć do obcego kraju. They sacrificed their comfort and they put aside their personal convenience in order to find this Jesus. Odłożyli na bok swoje wygody, aby znaleźć Jezusa. And these Magi, with much forethought, with much thinking ahead, brought with them great gifts. I ci mędrcy, przygotowując się do podróży, przyjechali z darami. Gifts meant for a king.
darami, które były godne króla. These gifts represent a great sacrifice for these I one magi. również były cenne, a więc oznaczały poświęcenie ze strony The mędrców. magi gave the best that they had. Dali najlepszego, to, co mieli najlepszego. They came to the Messiah prepared to give. A więc przyszli do Mesjasza przygotowani, aby coś dać. And if we want to experience Jesus, then we must worship him and make sacrifices to put him first in our lives. Jeżeli my chcemy oddać hołd Jezusowi, jeżeli my chcemy doświadczyć Jego obecności w swoim życiu, to musimy być gotowi na to, aby dać to, co mamy najlepszego w swoim życiu. Aby umieścić Jego na pierwszym miejscu. We must be willing to sacrifice our time, I musimy być gotowi, aby dać swój czas, our talents, nasze talenty and our treasure i nasze skarby in worship to him. po to, aby oddać Mu chwałę. Sadly, at Christmas, of all times, many people miss the point. Jednak niestety tak się często zdarza, że wielu ludzi w czasie Świąt Bożego Narodzenia przegapia ten istotny element Świąt Bożego Narodzenia. God, out of his incredible and sacrificial love, came to earth. Ponieważ Bóg okazał nam swoją wielką miłość i poświęcenie przez to, że stał się człowiekiem i przyszedł na świat. To save us from our sins. Przyszedł po to, aby nas zbawić z naszych grzechów. Yet many of us feel threatened by him. Jednak wielu z nas czuje się zagrożonych przez Niego. Or we respond with indifference. Albo czasem reagujemy obojętnością. Rather than simply admitting our need and responding with thanks to this gift of salvation. Zamiast przyznać, że tak naprawdę Go potrzebujemy Jego w swoim życiu i odpowiedzieć uwielbieniem za to, że nas chce zbawić. So what is going to be your response today? A więc jaka dzisiaj będzie Twoja odpowiedź? Are you going to reject him? Czy Go odrzucisz? Are you just waiting to get out of here so you can go to lunch? Czy wyjdziesz stąd i pójdziesz na obiad? Go shopping? Albo na zakupy? Or are you going to worship? Czy też oddasz Mu chwałę? What's your response Jaka today? dzisiaj będzie Twoja odpowiedź?